Nazwij miasto na świecie, w którym znajdziesz 4 plaże i ponad 50 parków specjalnie dla psów. Czy już wiesz? Tym, co mnie urzekło najbardziej podczas mojej pierwszej wizyty w Izraelu, to podejście do psów. Ja jestem totalną psiarą, nie przeżyłam chyba nawet jednego dnia w swoim życiu bez psa, więc po wylądowaniu w Tel Awiwie, tym co natychmiast rzuciło mi się w oczy, to ilość czworonogów. Większość osób spacerująca ulicami spacerowała właśnie ze swoimi psiakami, a co mnie najbardziej ekscytowało, to plaża dla psów. Plaż takich w Tel Awiwie jest kilka. Moja ulubiona znajduje się na północy, pomiędzy plażą Hilton a plażą dla osób religijnych. Kiedy zobaczyłam to miejsce, serce mi urosło, przepełnione totalną wolnością, psią radością, psy kąpiące się w morzu, bawiące się wspólnie, coś niesamowitego, zwłaszcza dla osób, które kochają psy. Ja niestety nie mogę zabrać tam swojego psa, ponieważ pomimo tego, że waży 3 kg, wychodzi z założenia, że jest rottweilerem, więc to może być trochę niebezpieczne. Tak jak wspominałam, tych plaż w Tel Awiwie jest kilka, konkretnie 4. 2 na północy, 1 na południu i 1 w Jafie. Oprócz tego jest też mnóstwo parków, ponad 50, z tego co się orientuję, parków dla psów, w których można bezpiecznie psiaka spuścić ze smyczy, bawić się z nim na torach przeszkód. Większość osób, które znam tutaj, ma psy i są one traktowane jak członkowie rodziny. Ja się śmiałam, jak tutaj przyjechałam, że jest w Tel Awiwie zwłaszcza więcej psów niż ludzi. Oczywiście przesadzam, ale można odnieść takie wrażenie, kiedy się tutaj przyjeżdża. Jak natomiast wygląda życie w Tel Awiwie z psem u boku? Kolejna rzecz, za którą niezwłocznie pokochałam Tel Awiw, to możliwość zebrania swojego psa praktycznie wszędzie. Podczas gdy w Polsce napotykałam dużo problemów, żeby zabrać na przykład psa do restauracji, nawet na ogródek, czy wejść na chwilę do galerii handlowej, tak w Tel Awiwie psy można zabrać naprawdę praktycznie wszędzie. Z tego co się orientuję, nie ma restauracji, do której nie można wejść z czworonogiem. Być może znalazłyby się jakieś pojedyncze, ale nic mi o tym nie wiadomo. Co więcej, możecie zobaczyć, że Izraelczycy naprawdę korzystają z tego przywileju, więc jeżeli będziecie mieli okazję udać się do baru lub restauracji w Tel Awiwie, to z pewnością zauważycie, że duża ilość gości je posiłek w towarzystwie swoich psów. Kolejna rzecz to nie zdziwcie się, jeżeli kelnerka najpierw przyniesie wodę waszemu pupielowi, a dopiero później wam. Więc do tego stopnia tak to wygląda. Psy można wprowadzać także do wielu galerii handlowych, więc to było dla mnie bardzo fajne zaskoczenie, jak zobaczyłam kobiety szukające ciuchów ze swoimi psiakami na smyczy. Bardzo fajnie, śmiesznie to wygląda. Psy czasem biorą też udział w imprezach masowych. Taką jedną z najbardziej kolorowych, najbardziej radosnych jest zdecydowanie Purim, podczas której ludzie przebierają się w kostiumy i często przebierają też właśnie swoje psiaki. Jeśli chodzi o święto Purim, opowiem o nim więcej w oddzielnym odcinku na temat świąt w Izraelu. Co mnie pozytywnie zaskoczyło po przeprowadzce do Izraela, jako Polka, a może Europejka w ogóle, to że wiele miejsc pracy tutaj akceptuje przychodzenie do biura z psem. W Izraelu sporo się pracuje, 9 godzin to jest taka normalna zmiana. Niestety te zmiany też mogą się często wydłużać, a nikt przecież nie chce, żeby jego pies był sam w domu przez cały dzień bez opieki. Z tego powodu wiele biur jest tak zwanych dog friendly. Pracodawcy też wychodzą z założenia, że taki pracownik, który przychodzi do biura ze swoim psem, jest bardziej zrelaksowany, nie martwi się o to, że w domu czeka pies bez opieki, więc może się skupić na pracy i być bardziej efektywnym. Co natomiast z ludźmi, którzy nie mogą przyjść ze swoim pupielem do biura lub po prostu nie chcą? Na to Tel Awiw też znalazł rozwiązanie. Zawód, który myślałam, że będzie dla mnie stworzony po przeprowadzce do Izraela, nie sprostałam z powodu bardzo wysokich temperatur. Natomiast jeżeli ktoś by mnie zapytał o najczęstszy widok na ulicach Tel Awiwu, to z pewnością odpowiem dogłogerzy.
Tak jak mówiłam, Izraelczycy dużo pracują i dbają o swoje psy, więc muszą to jakoś pogodzić i zatrudniają dogwalkerów. Dogwalkerzy odbierają psy z ich mieszkań w obrębie jednej dzielnicy i wyprowadzają je na spacery, zazwyczaj grupowe. Oznacza to, że taki spacer to jest z 3 psami na raz, może być i z 9 na raz, to już takie ekstremalne przypadki, ale naprawdę się zdarzają. Wszystko też oczywiście zależy od samego właściciela. Jeżeli właściciel stwierdzi, że jego pies powinien mieć indywidualny spacer, na pewno dogada się z dogwalkerem, biorąc pod uwagę jednak to, że taki spacer będzie droższy. Wiadomo, jeżeli dogwalker musi poświęcić czas tylko temu jednemu psu, zamiast w ciągu godziny odebrać ich 5 lub 6, mniej zarobi, więc siłą rzeczy musi za taki spacer więcej policzyć. Jeżeli chodzi właśnie o koszta, to jest to około 40-50 szekli za 30-minutowy spacer. Szekel to około złoty 13, więc 40-50 zł w tych granicach. Oczywiście, jeżeli jest to spacer indywidualny, to tak jak mówiłam, ta cena może wzrastać. Jeśli jesteście ciekawi, czy łatwo tutaj wynająć mieszkanie, kiedy ma się właśnie psa lub kota, to nie mam niestety dla Was jednoznacznej odpowiedzi. To jest tak pół na pół. Ja wiem z doświadczenia, bo szukałam tutaj mieszkania na wynajem i mam psa, że jest wielu właścicieli, którzy nie mają totalnie nic przeciwko temu. Jest też mnóstwo takich, którzy są bardzo przeciwni, nawet jeżeli to jest mały pies. Mój pies jest mały rozmiarów, a też bywało tak, że miałam problem ze znalezieniem właściciela, który by się na takiego psiaka zgodził, więc to wszystko zależy. Są też właściciele, którzy zgadzają się na psa na początku, natomiast z czasem ostatecznie, kiedy widzą, że jest wielu chętnych na mieszkanie, wybiorą tę osobę bez psa czy bez kota, bo uważają, że tak po prostu będzie łatwiej, że ewentualnie będzie mniej zniszczeń podczas wynajmu, także bardzo różnie to bywa. Bardzo ważny temat, czyli adopcja zwierząt. Wypowiem się na temat Tel Awiwu. Nie mam wiedzy, jak to wygląda w innych miastach. Nie chcę Was wprowadzać w błąd. Jeśli chodzi właśnie o sam Tel Awiw, na przykład co piątek odbywa się w centrum miasta tak zwany dzień adopcyjny. Przyjeżdżają wolontariusze ze zwierzakami do adopcji, stają z nimi obok parku, tak aby przechodnie w centrum miasta mogli zobaczyć zwierzaki do adopcji, a nuż się w którymś zakochają, przygarną, a może po prostu zdecydują się zaangażować w poszukiwanie domu. Mogą też wesprzeć schronisko finansowo, więc jest naprawdę dużo fajnych opcji. Ja właśnie podczas takiego dnia adopcyjnego poznałam psiaka po bardzo traumatycznych przejściach i pomimo tego, że sama nie mogłam jej adoptować, bo tak jak wspominałam wcześniej, mój pies nie toleruje innych psów, to postanowiłam zaangażować się w szukanie domu. Udało się, dom został znaleziony i piesek ma się dobrze, więc wszystko się dobrze skończyło. Z innych możliwości są bardzo liczne grupy facebookowe. Mam wrażenie, że Izraelczycy mocno się w to angażują. Jest mnóstwo postów ze zwierzakami do adopcji, ze zdjęciami, z opisami. Widać też, że jest sporo komentarzy, że Izraelczycy, tak jak mówię, angażują się w temat. Wielu z nich też decyduje się na adopcję zamiast kupna, więc fajnie to wszystko tutaj działa. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać Wam Izrael z trochę bardziej radosnej strony, niż macie okazję widzieć to w mediach. Bardzo się cieszę, że mam taką możliwość. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć!